Cześć kochani, witam Was serdecznie ponownie na Dietetyka w Tropikach. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić owoc, który dosyć często Brazylijczycy spożywają na śniadanie. A ten owoc, z którego chciałam przyrządzić śniadanie, to jest papaja. Papaja. O. Jak widzicie, niestety nie mam w lodówce papai, ale z tej okazji chciałabym Was zaprosić na wycieczkę po to, aby ją zerwać. To co, ruszamy? Zobaczcie, udało nam się znaleźć papaję, czyli owoc drzewa mamueiro po portugalsku, a po portugalsku papaja to mamão. Myślę, że teraz spróbujemy zerwać. Zobaczymy, co się stanie. Możecie zobaczyć, że trzeba ten owoc podważyć dość mocno. O, leci! Mamy go! Zobaczcie, prawdziwa papaja prosto z drzewa. Jest niestety troszeczkę popękana i dosyć zbyt miękka. Ale no, super! Przed Wami brazylijska papaja, a właściwie mamão, bo tak nazywa się tutaj papaja w Brazylii. W Brazylii znajdziecie najczęściej 3 rodzaje papai i tak wyróżniamy mamão formosa, mamão papaja i mamão comum. Jak widzicie, bardzo różnią się kształtem. Papaja formosa należy do największych okazów. Ta akurat tutaj, co mamy, waży aż 2 kg, natomiast mamą papaja jest 4 razy mniejsza, bo waży pół kilograma. Natomiast tą papaję komu zerwaliśmy właśnie z drzewa i ona zazwyczaj rośnie w ogródkach, przy działkach. Jest to odmiana dzika papai, a właściwie brazylijskiej mamą. A teraz zobaczymy, jak smakuje każda z tych rodzajów papai. Papaję rozkraja się dosyć prosto, ponieważ zazwyczaj w połowie prowadzimy cięcie i w środku wygląda następująco. Jest to mamą papaja, czyli najmniejsza, jaką możemy tutaj kupić w Brazylii. Natomiast większe okazy wymagają już bardziej skomplikowanych rozwiązań. Ja zazwyczaj tnę w połowie poprzek i następnie przepoławiamy. Jak widzicie, połówka wielkiej papai to całość małej mamą papaja. Zobaczcie jeszcze, jak różnią się gniazda nasienne. Jest naprawdę spora różnica między nimi. I teraz najciekawsza papaja, czyli mamą
domu, którą zerwaliśmy z drzewa i tak naprawdę nie wiemy do końca, co jest w środku. Możemy się także spodziewać, że mogą znaleźć się tam śladowe ilości białego mleczka, które oznacza nic innego jak większą zawartość znanego enzymu papai, czyli papain. Zobaczymy, jak teraz wygląda ta papaja w środku. Jest dosyć miękka. O! Wow! Zobaczcie, jak wygląda w środku. Praktycznie nie ma za bardzo pestek, jeśli porównamy ze zwykłą mamą papaja. Kolor też jest nieco inny gniazda nasiennego. Bardzo ciekawe. A teraz spróbujemy każdej po kolei z papai i zobaczymy, jak różnią się między sobą smakiem. Rozpoczynając jedzenie papai, należy w pierwszej kolejności pozbyć się gniazda nasiennego, ponieważ nasionka te nie są zbyt smaczne. Można spotkać się z różnymi opiniami na ten temat, że zawierają sporo witamin, mikroelementów i są też ostrawe w smaku i można je mielić i dodawać do różnych potraw, natomiast po brazylijsku zazwyczaj po prostu się je wyrzuca. Czyścimy sobie to gniazdko nasienne, tak żeby pozbyć się niechcianych pestek. Ta część, która jest w środku, najczęściej jest najsłodsza, więc ja zaczynam zawsze od niej. Natomiast po boku już jest coraz bardziej gorzkawa. Niesamowicie podoba mi się konsystencja papai. Jest kremowa, rozpływa się w ustach i jest bardzo słodka. Ma też taki lekko ostrawy posmak, taki bym porównała ostrość rzodkiewki albo rukoli. Natomiast całość się komponuje naprawdę wyśmienicie. Ta, bym powiedziała, jest średnio słodka. Natomiast zobaczymy tą dużą papaję. I zobaczymy teraz, czy bardziej opłaca się kupić większą czy mniejszą papaję. Jest zdecydowanie bardziej wodnista. Nie powiedziałabym, że jest słodsza. Właściwie słodkość jest bardzo podobna. Konsystencja też. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że tylko miłośnicy papai byliby w stanie je faktycznie odróżnić z zamkniętymi oczami. Naprawdę są bardzo, bardzo podobne w smaku. No i zobaczymy teraz tą dziką papaję, którą zerwaliśmy, czy faktycznie będzie dobra. Tutaj właściwie nie musimy za bardzo się tych pestek pozbywać. Ona też jest o wiele bardziej sucha w środku, takie mam wrażenie. No i zobaczymy, jak to się komponuje. Widać, że jest to faktycznie inny rodzaj. Zdecydowanie ma inny smak. Ma mniej wody. Jest nieco bardziej słodka i jest taka lekko krusząca się w ustach. A przy tym ma taki korzenny smak. Powiedziałabym, że się znacząco różni od pozostałych. Naprawdę jest bardzo ciekawa. Nie jadłam jeszcze takiej papai nigdy tutaj. Także będę zrywać częściej. Papaję możemy także dodawać do potraw mięsnych, ponieważ papaina ma właściwości zmiękczające mięso. Jeśli mięso jest zbyt twarde, możemy je namoczyć w soku papai i wtedy odzyska lepsze właściwości. A z dietetycznego punktu widzenia poprawia ona trawienie białek w naszym organizmie. Ponadto można tutaj w Brazylii usłyszeć, że ma także właściwości przyspieszające gojenie się ran, dlatego zalecana jest do spożywania, jeśli ktoś ma jakieś złamanie, czy jest po operacjach. Jeśli chodzi o kuchnię brazylijską i papaję, możecie spotkać się tutaj, że Brazylijczycy po prostu spożywają owoc tak, jak ja go tutaj otworzyłam na waszych oczach. Natomiast jeszcze jest jeden bardzo typowy deser, który przyrządza się tutaj z papai. Nazywa się doce de mamão i jest przyrządzany z, uwaga, papai niedojrzałej, czyli papai, która jest zielona, ponieważ ma ona bardziej zwartą konsystencję i w momencie gotowania nie rozpływa się, nie tworzy się z niej zupa. Jest to
rozgotowana papaja, do której dodaje się bardzo dużą ilość cukru, dodaje się też goździki oraz posypuje się całość wiórkami kokosowymi. Jeszcze jedna uwaga do tego, w jaki sposób Brazylijczycy spożywają papaję. Powiedziałam Wam wcześniej, że spożywają ją tak jak tutaj przedstawiłam, czyli usuwają gniazdo nasienne, jedzą łyżeczką. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która zadzieje się na tej papai i jest to dodatek cukru. Tak, Brazylijczycy sypią jeszcze dodatkowy cukier na papaję, mimo tego, że jest naprawdę bardzo słodka. Zobaczcie sami. Możecie bardzo często spotkać, że osoba po prostu posypuje papaję cukrem i dopiero potem ją zjada. Nie wiem, kto by się na to w Polsce odważył. Dajcie znać w komentarzach, być może są takie osoby, które lubią, ale tutaj niestety to spożywanie cukru jest bardzo, bardzo rozpowszechnione z różnego rodzaju owocami. Na przykład też można zobaczyć takie dodatki cukru, na przykład z awokado, co jest bardziej zrozumiałe, ponieważ awokado jednak nie jest aż takim słodkim owocem. Chciałabym jeszcze tutaj Wam pokazać, że jest pewna wspólna rzecz, którą my mamy Polacy wraz z Brazylijczykami, a jest to pewne znane powiedzonko. Mamą, czyli papaja posypana cukrem, ma coś wspólnego z naszą bułką posmarowaną masłem. Polska i Brazylia mają wspólne określenie na rzeczy błahe, proste, czyli nasza bułka z masłem, którą bardzo często używamy, ma swoje odzwierciedlenie w portugalskim jako mamão com açúcar, czyli coś, co możemy przyrządzić zawsze, bez problemu, szybko i jest to smaczne też dla kogo, ale jak widzicie. I teraz pytanie do Was, co byście chętniej wybrali? Bułkę z masłem czy papaję z cukrem? Dajcie koniecznie znać. Jestem ciekawa, czy podoba Wam się taki owoc jak papaja, czy go lubicie, albo czy spożywacie różne produkty z dodatkiem papai. Zostawcie komentarze, jestem ciekawa Waszych opinii i widzimy się w następnym odcinku Smaków Brazylii. Pozdrawiam Was serdecznie. Ciao, ciao! To naprawdę wymaga siły i sprawności, której pewnie nie mam. Okej. Jak to zerwać, no? Nie da się. Chyba, że to spróbuję, ale to jest zielone. A. Kurczę, ale to w ogóle rośnie przyczepione do kory. W ogóle są jakieś owady w środku. No nic, myślę, że oddamy to w ręce specjalisty.